Dla maniaków ekstremy, tak muzycznej i tekstowej, gdzie wkoło pachnie krwią i zbrodnią, mam coś z rodzimego podwórka i to z najwyższej półki. A albumem dzisiejszym jest Yattering Murder's Concept. Zespół Yattering to jeden z pionierów death metalu w Polsce. Powstają w 1991 w Gdańsku z inicjatywy perkusisty Łukasza Kuskowskiego oraz basisty i wokalisty Marcina Świerczyńskiego. Po rozpadzie wznawiają działalność w 1996 z inicjatywy Świerszcza, do którego dołącza Chudy na gitarach oraz Ząbek na perkusję. Nazwa zespołu zostaje zaczerpnięta z opowiadania Clive'a Bakera pod tytułem The Yattering and Jack, w którym to Yattering jest złośliwym demonem. W 1996 ukazuje się pierwsze demo The Sick Society, w 1997 Promo 97, zaś w roku 1998 debiutują albumem pod tytułem Human Spain. W tym samym roku dołącza drugi gitarzysta Trufel, który to we wkładce jest wyszczególniony jako młody i podpisują kontrakt z Massive Management, którzy to doprowadzają do podpisania kontraktu z Season of Mist, którzy to w 2000 roku wydają drugi album pod tytułem Murder's Concept, o którym to będzie ten odcinek. Ten album to oszałamiający, brutalny, techniczny death metal ze świetnymi riffami oraz genialnymi popisami perkusyjnymi w stylu Cryptopsy czy innego Brutal Truth. Nie boję się stwierdzenia, że ten krążek to już klasyka polskiego ekstremalnego grania. Brzmienie jest gęste, przytłaczające, wręcz technologiczne i bardzo dobrze. Zaś Świerszczu poza głębokim growlem w amerykańskim stylu prezentuje również charkoty, jakieś kląśnięcia oraz nawiedzone krzyki. Krążek nieustannie atakuje nas tysiącem dziwacznych, pokręconych riffów, które wraz z solówkami wkręcają nam się do mózgu, abyśmy padli na ziemię i już nie powstali. Ta muzyka jest ciężka, chora i schizofreniczna jak diabli. Myślę, że pacjenci domów nie do końca otwartych mieliby przy niej używanie. Jak to się mówi, noga, ręka, mózg na ścianie. Utwory w swoich strukturach są bardzo złożone i szalone. Nie licz, że znajdziesz w nich choć nutę chwytliwości. Raczej sprzężenia gitarowe i łamiące kości frazy. Ciekawym zabiegiem jest to, że zespół pomiędzy utworami umieścił ciche ambientowe formy, które oddzielają jeden atak riffów od drugiego, abyśmy w zasadzie wiedzieli, gdzie jesteśmy i którego kawałka aktualnie słuchamy. Teksty ociekają okrucieństwem, psychopatami oraz śmiercią zadawaną na wiele różnych sposobów, są wręcz czerwone od krwi. Jeżeli chcesz się im bliżej przyjrzeć, warto zajrzeć do wkładki. Yattering stworzył swój własny agresywny styl, o którym nie zapomina się przez lata. I myślę, że w tamtym czasie mogli konkurować z najlepszymi tuzami gatunku. Na pewno na szczególną uwagę zasługują popisy perkusyjne Ząbka, który nawet swego czasu zastępował Doca w Wejderze. To właśnie dzięki nim utwory są tak skomplikowane, szalone, po prostu wykręcone. W tamtym czasie zespół przesuwał granice brutalności i metalowego wariactwa. I widać dobrze im to wychodziło, gdyż nawet dzisiaj te utwory brzmią apokaliptycznie, chorobliwie, a nawet grindcore'owo. To posłuchajmy fragmentów tego siarczystego wyziewu. Album rozpoczyna się apokaliptycznym intro, po którym spada nam na łeb atak metalowej destrukcji w postaci kawałka The Art of the 20th Century. To szalony wir, który przygniata słuchacza szybkimi frazami, poprzecinanymi wolniejszymi, gruwującymi momentami. Głęboki growl i obłąkana perkusja pokazują, czym jest sztuka XX wieku. Tekst traktuje o zbrodni seksualnej, wykonanej w wyniku dorastania w patologicznej rodzinie. Exterminate to obłąkany kawałek ze świdrującymi solówkami oraz dzikim riffowaniem pełen potężnej sekcji rytmicznej. Do tego pojawiały się krzykliwe, grindowe wokale. Tekst mówi o zbrodni dokonanej w obojętnym tłumie. Każdy przechodzi, nikt nie reaguje. Damage to industrialny klimat, całość zwalnia, tworząc potężne, ciężkie riffy, ale perkusja za to robi co chce. Jest mrocznie, awangardowo. Tekst zaś opowiada o PDF-ie i jego rządzach. Całość zamyka 8-minutowy, eksperymentalny, instrumentalny kawałek Rescue. Nie wiem, czy on uratuje nas przed obłędem muzyki Yattering. Jest tutaj ciężar, są solówki, a całość zamyka ambientowy obraz zniszczenia. Nic nie pozostało, tylko pustka.
Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Mimo że obraz na froncie ociera się o kicz, jest niezwykle sugestywny, widzimy na nim nagie dziecko o nieobecnych świecących oczach, trzymający w ręce czaszkę z kręgosłupem ociekającym krwią. W tle stosy kości, burzowe chmury, a wszystko w złowrogiej, brązowej tonacji. To powojenny obraz zniszczenia i śmierci. Na górze logo zespołu, pod spodem czerwony tytuł albumu, choć ta grubaśna, wyboldowana czcionka z cieniem jakoś mi psuje wizję całości. Wkładka emanuje krwistą tonacją. Na pierwszej rozkładówce po lewej są 2 teksty utworów, po prawej umieszczono logo Yattering, a pod nim skład nagrywający, kontakt do zespołu i managementu. Kolejna rozkładówka to teksty, a na kolejnej po lewej umieszczono fotę zespołu wraz z logiem, a po prawej dalsze części tekstów. Na kolejnych 2 rozkładówkach wydrukowano podziękowania od każdego z członków, a obok nich umieszczono twarze ze świecącymi oczodołami, jak u dzieciaka z okładki. Pod fęksami Chudego wydrukowano logosy firm, na których sprzęcie gra zespół. Na stronie zamykającej wkładkę na tle płodów umieszczono informacje, gdzie i kiedy nagrano album, kto był producentem i inżynierem dźwięku i tym podobne. Na białym krążku CD poplamionym kroplami krwi wydrukowano nazwę zespołu oraz tytuł albumu. Na tyle pudełka podano tytuły utworów wraz z czasami trwania, tytuł albumu, na dole logotyp wydawcy. Muzyka na albumie jest skomplikowana i wymaga kilkukrotnego przesłuchania, by wgryźć się w smaczki na niej drzemiące oraz delektować się kunsztem wykonania tego na wskroś brutalnego dzieła. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!